Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski w kolejnym wywiadzie, tym razem z doktorem Markiem Kozublem. Opowiemy sobie na temat Ukrainy. Ostatnio mówiliśmy na temat Unii Europejskiej, wcześniej też z Piotrem Zychowiczem rozmawialiśmy na temat agresji rosyjskiej. Jego optykę przedstawiliśmy ostatnio doktora Piotra, a dzisiaj doktora Marka. Marku, witam cię serdecznie. Witam też wszystkich naszych widzów. Witam Pawle, witam również Twoich widzów i bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego programu. Super, żebyśmy nie przedłużali, przejdziemy do pytań. Pytania są tak skonstruowane, że na początku takie będzie ogólne pytanie, natomiast potem sobie powiemy na temat bezpieczeństwa, ponieważ cały wywiad jest tym głównym elementem przewodnim jest Ukraina, jej bezpieczeństwo, polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna wobec rosyjskiej agresji, bo to chyba jest ten najważniejszy element, który w tym momencie determinuje wiele decyzji, które widzimy. Czasami są też jakieś inne elementy, o nich też być może wspomnimy. Te pytania, które przygotowaliśmy razem z widzami, razem z patronami, osobami, które wcześniej zadawały. Być może niektóre zmodyfikowałem delikatnie, za co przepraszam, natomiast na potrzeby tego materiału uznałem, że te pytania tak należałoby zadać. Starałem się większość pytań też zawrzeć od widzów. A na sam początek pytanie od Mateusza. Słuchaj, pytanie dotyczące Twojej wiedzy, poglądów. Masz w środowisku osoby, z którymi się zgadzasz bardzo często oraz osoby, z którymi nigdy się nie zgadzasz. Jak przeciętny człowiek może rozróżnić właśnie tą prawdę? Jak to wygląda? Jak ty zbierasz te informacje, które publikujesz z pozycji właśnie? Czy bardziej uznajesz się za komentatora tej sytuacji, która obecnie się dzieje, czy za historyka? Jak to oceniasz? No, jeżeli chodzi o źródła wiedzy, to można powiedzieć, że takim fundamentem dla mnie było poznawanie Ukrainy, jej tematyki, ale również przede wszystkim też historii. W momencie, kiedy byłem jeszcze na studiach, i tutaj te wyjazdy dały bardzo dużo. To były głównie oczywiście wyjazdy podyktowane koniecznością przeprowadzenia kwerendy, czyli po prostu pracy w archiwach, zbierania materiałów do moich prac, no, licencjackie, magisterskie, potem również do rozprawy doktorskiej. No i przy okazji człowiek po prostu widział i tą Ukrainę jeszcze sprzed Euromajdanu, ale później również tą Ukrainę od 2014 roku. Zresztą w roku 2014 byłem również jednym z niezależnych obserwatorów na wyborach parlamentarnych. Na prezydenckie mi się załapać niestety nie udało. Miałem wtedy inne sprawy na głowie. I no, muszę powiedzieć, że to było dosyć ciekawe doświadczenie, bo człowiek miał możliwość rozmowy z osobami wydelegowanymi do pracy w komisji, z obserwatorami z ramienia różnych partii, a także również ze zwykłymi wyborcami, czy nawet niektórymi osobami, które w wyborach nie brały udziału, ale które się gdzieś tam spotkało na przykład na ulicy. I człowiek tak widział tych kilka różnych miast, ludzi właśnie z kilku różnych regionów Ukrainy przez te wszystkie lata. I to był, można powiedzieć, ten taki fundament, czyli po pierwsze poznawanie przeszłości Ukrainy i tego narodu, i to pozwoliło mi na przykład na rozbicie niektórych mitów, które no, na przykład w trakcie edukacji czy za sprawą mediów też mi wbito do głowy. Z drugiej strony właśnie obserwowanie tego życia na Ukrainie, potem również pomiędzy tymi wyjazdami, wiadomo, człowiek się tak tym zainteresował, że śledził też wydarzenia, które tam miały miejsce, starał się być możliwie jak najbardziej na bieżąco. I w ten sposób też człowiek poznawał dodatkowe źródła wiedzy i w międzyczasie udawało mi się jakoś tak ustalić, które też na przykład portale informacyjne są bardziej godne
uwagi, które proponują nie tylko ciekawy content, jeżeli chodzi o dobór informacji, ale również i jeżeli chodzi o różnego rodzaju analizy, wywiady i no po prostu aż do roku 22 człowiek już miał, można powiedzieć, uformowany ten właśnie fundament. A jeżeli chodzi o te źródła wiedzy, które też bardzo mocno już się tak przydawały w trakcie obserwowania tej pełnoskalowej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej, to tutaj nie będę ukrywać, że zwracam uwagę na przykład na to, co pisali też niektórzy historycy, czy to ukraińscy, czy to nawet nasi, bo też są tacy, którzy się właśnie zajmują tą tematką. Na przykład niewiele osób wie, że mamy na rynku, no tam niewiele co prawda, ale mamy kilka ciekawych opracowań, bardzo profesjonalnie napisanych przez historyków wojskowości. Na przykład jednym z nich jest pracownik Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, dr Nadolski. Napisał on na przykład świetną książkę o kampanii zimowej w Donbasie w latach 2014-2015. Naprawdę bardzo godne uwagi. No teraz nie przypominam sobie tytuł, jaki był dokładnie, ale no jest to książka no niestety o niewielkim nakładzie, naprawdę bardzo godna uwagi. Także z jednej strony człowiek miał tą pewną wiedzę, ale też w międzyczasie człowiek, czyli ja, szukał też dodatkowych już źródeł wiedzy. Niektóre miałem już powiedzmy z góry upatrzone, czy to na Telegramie, czyli na tej aplikacji, między innymi popularnej również wśród osób, które bawią się w kryptowaluty, że tak to ujmę. Również na Twitterze już zawczasu obserwowałem niektóre kanały telegramowe, na przykład osób, które mieszkały w strefie przygranicznej, na przykład w obwodzie sumskim, czernichowskim i mowa tutaj o żołnierzach albo rezerwistach. Dalej różne osoby zaangażowane w działalność wolontariacką na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej. Tutaj mogę na przykład wymienić Tarasa Czmuta i jego fundację Come Back Alive. Także tego się troszeczkę pozbierało. Poza tym troszeczkę jeszcze oficjalnych profili, jednostek niektórych wojskowych, tak żeby mieć powiedzmy szerszy ogląd sytuacji, no i do tego kilku rosyjskich wojenkorów, trochę profili typu Gruz 200, czyli takich, które gromadziły różne informacje, no przeważnie w formacie fotografii lub nagrań, no i niestety przedstawiających głównie poległych, ich zwłoki, przy czym to nie było robione z powodu jakichś chorych upodobań, tylko bardziej chodziło tutaj o to, żeby móc również w ten sposób weryfikować, co się może naprawdę dziać, jakie mogą być straty, zwłaszcza, że na tych profilach po prostu, na tych kanałach telegramowych wrzucano po prostu wszystko, co leci, czyli nawet jeżeli autorem kanału był Rosjanin, to się nie szczepano z tym, żeby wrzucić nawet zdjęcia czy nagrania przedstawiające zwłoki żołnierzy rosyjskich. Także to też było dosyć ciekawe. I tutaj pamiętajmy, że Rosjanie na początku wojny, czyli tak naprawdę w roku 2014, oni mieli ogromną przewagę w zakresie wykorzystywania masowych źródeł informacji, przekazywania informacji i robili to wszystko po to, żeby właśnie tutaj zwalczać narracją ukraińską, no można powiedzieć walczyć tutaj właśnie też w przestrzeni informacyjnej i zarazem chcieli to wykorzystywać nie tylko do demoralizowania Ukraińców, ale też do tego, żeby zniechęcić Zachód przed potencjalnym wsparciem Ukrainy. To było bardzo tutaj też istotne, bo chodziło o przedstawianie Ukraińców jako rzekomo nieudolnych, nieporadnych i tym podobne. I tutaj jako przykład też można takiej dość udanej rosyjskiej propagandy podać przykład walk w Ozarianivce na początku 2015 roku. To był właśnie okres tej kampanii zimowej, która no można powiedzieć była jednym z tych ostatnich etapów takiej aktywnej fazy hybrydowego etapu wojny, bo później mieliśmy już do czynienia z takim słabnącym okresem, ale wracając,
walkę o jeden ukraiński posterunek, punkt oporu pod Ozareniwką Rosjanie przedstawiali jako swój wielki, bezkrwawy sukces. I temu troszeczkę pomogły bardzo takie przesadnie defetystyczne też opisy tego, jak to wyglądało po stronie ukraińskiej. I mowa tutaj o samych informacjach, które Ukraińcy przekazywali. A tymczasem co się okazało? Po latach okazuje się, że dla Rosjan walka o ten posterunek, z którego Ukraińcy po odparciu ataków się po prostu wycofali, bo po prostu uznali, że nie są w stanie go dalej utrzymać, okazało się, że dla Rosjan był to jeszcze większy koszmar. I ten koszmar bardzo szczegółowo opisano w książce Iwana Bogdana Po drugiej stronie okopów. To jest książka, która rzuca światło na bardzo wiele ciekawych niuansów dotyczących właśnie tej hybrydowej fazy wojny w Donbasie. Tam autor się koncentruje głównie na walkach w rejonach Gorłówki. Tutaj żona mi właśnie podała tą książkę. Mowa właśnie o tej książce. Iwan Bogdan Po drugiej stronie okopów. Autor tej książki nie żyje. Zginął w Mariupolu. Dziękuję. Także tutaj przedstawiono w tej książce właśnie faktyczne takie kulisy, najpierw ze strony ukraińskiej, czyli tą taką wizję wydawałoby się zupełnie bezradnych obrońców, aczkolwiek już w niej zawartych było takich kilka ciekawych wątków, które właśnie zostały wyjaśnione bardzo racjonalnie dopiero w momencie, kiedy autor przedstawia te spojrzenie od drugiej strony, tej strony rosyjskiej. I tam na przykład pojawiły się takie wątki, które dzisiaj już by nikogo z nas nie dziwiły. Podam przykład. W ataku na ten posterunek wzięli udział też rosyjscy, można powiedzieć najemnicy, ochotnicy, zwał jak zwał, i wielu z nich zginęło, a niektórzy po prostu poumierali od ran, choć można było ich uratować. I nagle na polu walki pojawia się rosyjski czołg. I wydawało się, że jego pojawienie się jest, jakby powiedzieć, spowodowane tym, że trzeba udzielić tym Rosjanom, którzy są przygwożdżeni ogniem, udzielić im wsparcia, prawda? Tutaj mowa o i kolaborantach nazywanych separatystami i o Rosjanach sensu stricte. No oni tam walczą, można powiedzieć wręcz o przetrwanie, potrzebują jakiegoś wsparcia, no i się pojawia w końcu czołg. I wydaje się, że już super, pozwoli nam się wycofać, a przy okazji być może uda się w końcu ten ukraiński posterunek zdobyć. Co jednak robi czołg? Poza tym, że strzelił tak troszeczkę na chybiu, trafił gdzieś tam w okolice tego ukraińskiego posterunku, to nagle okazuje się, że jego kierowca mechanik skupia się na rozjeżdżaniu zwłok oraz rannych Rosjan i separatystów. Żeby nie zostawić. Tak, właśnie. O to chodziło. Później oni dopiero się dowiedzieli, że głównym celem było właśnie nie zostawienie zwłok, bo przecież ich tam nie, czyli ich tam nie ma. Z jednej strony pozbywano się dowodów na to, że poniesiono duże straty, a z drugiej strony pozbywano się tych, którzy za pieniądze ruszyli na Donbas, żeby tam walczyć o rosyjski świat. I zauważmy, jakie teraz mamy z tego korzyści. Nie ma ciał, więc można przedstawiać bój później tak, jakby zakończył się bezkrwawym zwycięstwem. Oczywiście bezkrwawym dla Rosjan. Z drugiej strony nie mamy problemu z tym, że trzeba będzie tutaj komuś wypłacić pieniążki. A jeżeli chodzi o rodzinę, rodzinie zawsze będzie można powiedzieć, że gdzieś zaginął. Nie wiemy, co się z nim stało. Jest ciało, nie ma ciała. O czym my tutaj dyskutujemy? I teraz zauważmy jedną ciekawą rzecz. Rosjanie robią podobne rzeczy również na wschodzie i południu Ukrainy. I oni to robią w zasadzie od początku konfliktu. Bardzo często mamy do czynienia z porzucaniem zwłok żołnierzy. Mamy właśnie też nagminne sytuacje, kiedy porzucani też są ranni, szczególnie ci ciężko ranni. Rosjanie zupełnie się nie przejmują tym, żeby w jakikolwiek sposób zabezpieczyć ciała, żeby one mogły na przykład wrócić do Rosji, aby można było towarzyszy broni pochować. I to ma poza, tak można powiedzieć, taką bezdusznością również właśnie i ten taki czysto ekonomiczny grunt, prawda? Dzięki temu można zaoszczędzić. Za zaginionego się nie płaci. Poza tym można też niekiedy wciskać kit rodzinie, że nie wiedzą, co się stało z nim. Tak, nie wiem. Bo jeszcze masz trzeci status.
bo nie tylko są zabici, Deserter. zaginieni, ale nie, takich, których nie ma. Czyli po tej stronie rosyjskiej mamy sytuację, że ta żona czy rodzina zgłasza się, a oni mówią, że taki nie figuruje. Po prostu nie ma go w systemie. Nie ma go. Więc to jest zupełnie, wiesz, taka sytuacja i oni nie wiedzą, co zrobić, tak? Bo są, wiesz, no te rodziny zdezorientowane, jeżeli ktoś ma jakiegoś tam prawnika, no to jest tam szansa jakoś próbować dalej, ale dostają informację, nie, taki się nie zgłosił, my nie mamy tutaj w systemie, wiesz, no i to jest też, ale to jest też bardzo ciekawe, bo być może ich faktycznie w tym systemie nie ma. Nie wiemy. I dokładnie, i to też zarazem utrudnia, zauważmy jeszcze jedną rzecz, zachodnim służbom ocenę tego, jakie są faktycznie straty rosyjskie. I tutaj pamiętajmy też o tym, że moim zdaniem bardzo wiele zachodnich służb wywiadowczych daje się niestety kiwać Rosjanom, tak samo jak pozwoliły się one zakiwać, kiedy mieliśmy hybrydowy etap wojny. Czyli na przykład te całe teorie o tym, że tam walczą rzekomo tylko separatyści, a po stronie rosyjskiej tylko jakaś tam garstka ochotników, którzy chcą bronić narodu Donbasu przed siepaczami, prawda, z Kijowa, od hunty kijowskiej, prawda? Tak to mniej więcej przedstawiano, ale tutaj jest jeszcze jedna ciekawa wersja. Otóż niekiedy też Rosjanie twierdzą rodzinom, że ich bliski rzekomo jest dezerterem albo że się oddał do niewoli, że pewnie Ukraińcy go mają. Ale wiesz co, tego jest właśnie mniej, coraz więcej jest tych osób i to wiemy my, bo badamy to po stronie tej rosyjskiej, że tych osób nie ma w systemie i to jest ta nowość, której nie było na przykład w 2022, bo albo była informacja, że zginął, albo zaginionych też dużo było, a teraz właśnie prawdopodobnie podają, wydaje się, że to jest, że faktycznie to nie jest tylko, że ktoś zginął w tym systemie, bo takie też mogą być oczywiście, natomiast jest to celowe, tak, wprowadzanie tej rodziny w pewien taki błąd, nie? Ale przejdźmy, słuchaj, bo mamy 20 pytań. Się. Dobrze, bardzo ciekawe rzeczy. Jak najbardziej ja nie będę tutaj w żaden sposób pospieszał moich gości. Po to jest wywiad, żeby tutaj też widzowie mogli posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Natomiast przeszliśmy sobie płynnie do drugiego punktu. Jak wygląda obecnie sytuacja na froncie walk? Czy któraś ze stron ma przewagę? Przy czym to nie chodzi o to, żebyśmy sobie podyskutowali o każdym tam punkcie i jak wygląda sytuacja na Zaporożu, tylko jak ty oceniasz taki trend, w którym momencie jesteśmy, bo tutaj często w tej przestrzeni medialnej mamy takie wahadło, jak wiesz, jak Rosjanie na początku wygrywali, no to że zaraz tutaj pod Warszawę podejdą. Jak Ukraińcy odparli atak, no to w drugą stronę. Potem jak mieliśmy ten atak artyleryjski, że na pewno tą artylerią zgniotą, nie? Potem jak mieliśmy ofensywę ukraińską, że już Ukraińcy pod Moskwą się znajdą, nie? I tak ja widzę takie wahadło. Ty jak oceniasz, jeżeli można spojrzeć, takie spojrzenie właśnie bardziej strategiczne, szczególnie, że duża część naszych słuchaczy, nie wszyscy interesują się, tak, tą strefą militarną, mamy też osoby, które się interesują stricte ekonomią. Znaczy tutaj ja muszę powiedzieć, że mniej tak orientuję się w sprawach ekonomicznych, ale jeżeli chodzi o linię frontu, to obecnie można śmiało powiedzieć, że w zasadzie wszędzie obecnie Rosjanie dysponują inicjatywą. Z tą inicjatywą to tutaj warto wytłumaczyć niektórym widzom. Myślę, że większość doskonale rozumie, o co chodzi. Inicjatywą nazywamy sytuację, kiedy jedna ze stron może decydować o tym, gdzie przeprowadzi swoje jakieś główne uderzenie, atak albo kilka ataków, decyduje kiedy, a druga strona tak na dobrą sprawę może głównie tylko albo bezsilnie oczekiwać na to uderzenie, albo ewentualnie, jeżeli ma takie możliwości, no to chociaż do tego się przygotować, ale ma ograniczone możliwości przeciwdziałania temu poprzez na przykład przeprowadzenie swego ataku. I na takiej pełnoskalowej wojnie to przeważnie bywa tak, że raz jedna, raz druga strona dysponuje tą inicjatywą, po prostu przejmuje ją od drugiej strony. Albo w momencie, kiedy jedna ze stron kończy swoje działania zaczepne, decyduje się na coś, co można określić mianem odpoczynku, albo mamy do czynienia z porażką czyjąś
i wtedy druga strona przejmuje właśnie od niej pałeczkę, czyli właśnie tą inicjatywę. I teraz po prostu jesienią ubiegłego roku to Rosjanie przyjęli inicjatywę na większości odcinków frontu i teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Ukraińcom jest trudniej dlatego, że muszą oszczędzać amunicję artyleryjską. To nie jest tak, że oni jej zupełnie nie mają, bo ona jest im dostarczana. Też ukraiński przemysł trochę tej amunicji produkuje, co prawda niewiele, ale jednak, przy czym z tego co kojarzę, lepiej idzie Ukraińcom produkcja granatów moździerzowych niż amunicji artyleryjskiej. Tutaj jeżeli chodzi przynajmniej o liczbę wyprodukowanych pocisków. A ta amunicja pocisków. Skąd jest obecnie dostarczana? To jest Polska, Bułgaria? Jeżeli mówimy 152? Jeżeli mówimy o dostawach zagranicznych, no to tutaj Polska, Czechy i bardzo dużo z Bułgarii. To trzeba podkreślić. Być może nawet Bułgarzy dostarczają więcej niż my, a może nawet jeszcze z Czechami razem wziętymi. Dalej, wiemy, że wiele państw zachodnich dostarcza Ukraińcom nadal amunicję kalibru 155 mm. Przy czym tutaj problem jest taki, że obecnie Ukraińcy wykorzystują na całej linii frontu, która bodajże liczy około 1000 kilometrów, wykorzystują dziennie średnio jakieś 2000 pocisków, a może i bywa, że mniej, czyli średnio na całą dobę 2 pociski na 1 kilometr. I to właśnie nie jest dużo. U Rosjan mamy takie trochę wahadełko. Od 6 do 10 tysięcy sztuk. 10 tysięcy sztuk, kiedy mamy do czynienia z bardziej intensywnymi bojami i 6 tysięcy, kiedy Rosjanie troszeczkę muszą sobie odsapnąć. Tak to wyglądało w przeciągu ostatnich paru miesięcy. Przy czym tutaj warto podkreślić jedną rzecz. Mimo wszystko liczba wystrzeliwanych przez Rosjan pocisków w skali dnia bardzo mocno spada. Ona spada od samego początku konfliktu. Na samym początku inwazji Rosjanie wystrzeliwali dziesiątki tysięcy pocisków dziennie artyleryjskich. O właśnie mowa o samych artyleryjskich. Co ja pamiętam, to było chyba powyżej 20 i to mocno w 2022 roku. W pierwszych miesiącach inwazji było nawet 50-60 tysięcy. Okay. I to dziennie. I to mowa tutaj o artylerii lufowej. Idziemy dalej. Przy czym trzeba podkreślić, że wszelkich kalibrów, prawda? Więc i 122 i 152. Później gdzieś to było mniej więcej chyba końcówka lata. Ta liczba wystrzeliwanych pocisków, ta średnia spadła mniej więcej do 20-25 tysięcy. I Rosjanie wtedy zdali sobie sprawę z tego, że żeby posuwać się naprzód, będą musieli po prostu koncentrować większą liczbę pocisków na węższych odcinkach. I można powiedzieć, że no, ta sytuacja trwa i do dzisiaj, bo żeby zdobyć Awdijiwkę, Rosjanie z tych 10 tysięcy pocisków większość wystrzeliwali właśnie na tym odcinku awdijwskim, przy czym no, nie ma co przesadzać, twierdząc, że wszystko to spadało na samą tylko Awdijivkę, bo mowa tutaj o nieco dłuższym odcinku frontu, który tam się ciągnął jeszcze od Nowokołynowego, potem takim łukiem koło Czeretnego, Stepowego. Wtedy już jest sama Awdijivka i jeszcze tutaj pamiętajmy, że Rosjanie ostrzeliwali i wsie stepowe, toneńkie, pierwomajskie i to są właśnie te miejscowości, które można powiedzieć wchodziły w ten, można tak powiedzieć, teatr bitwy pod Awdijivką. Także tutaj widzimy, że Rosjanie mimo wszystko też mają pewne problemy. Jakim ratunkiem, znaczy co tutaj można byłoby zrobić, żeby Ukraińcom jakoś pomóc, żeby zmienić sytuację w taką, w której oni mogliby jakoś uratować swoją sytuację, poprawić ją? To jest mniej więcej osiągnięcie takiego poziomu 4 do 5 tysięcy pocisków artyleryjskich, które Ukraińcy sami mogliby wystrzelić. I tutaj co ciekawe, prezydent Czech, Petr Paweł, ogłosił niedawno, że Czechy znalazły dla Ukrainy 500 000 pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm i jeszcze dodatkowo 300
tysięcy kalibru 122 mm, czyli no, w tym ostatnim przypadku mowa o pociskach do haubic postsowieckich, na przykład D-30 czy na przykład do goździków, które my na przykład znamy ze swojego podwórka. I gdyby faktycznie udało się przeprowadzić taką transakcję i gdyby było tak, jak twierdzi Petr Paweł, czyli że udałoby się zorganizować logistykę w przeciągu kilku tygodni i te pociski byłyby już na Ukrainie, czyli tutaj mowa o marcu, no tutaj sytuacja Ukraińców by się gwałtownie poprawiła. Zwłaszcza, że ten spadek liczby wystrzałów po stronie rosyjskiej może świadczyć o tym, że im się już kończy nawet ta amunicja koreańska, która pamiętajmy, że ona idealną nie była. Mówisz po stronie rosyjskiej, koreańska. Tak. Mowa o amunicji od Kima, czyli z Korei Północnej. Tak, tam jeszcze też jest amunicja z Birmy, tak? Chociaż to małe ilości. Dokładnie, także tutaj wbrew pozorom Rosjanie też mają swoje problemy. Oni tych pocisków być może już dostali 1 milion, udało się tyle przewieźć z Korei Północnej, ale pytanie po pierwsze, ile z tych pocisków faktycznie udało się wystrzelić? No a jeżeli mowa o skuteczności tychże pocisków, to różnie bywało, bo pamiętajmy, że rosyjscy żołnierze, czy to jeńcy, czy to Rosjanie na kanałach telegramowych skarżą się na to, że ta amunicja koreańska, ona nierzadko nie dolatuje nawet do pozycji ukraińskich, tylko spada na ziemi niczyjej, albo niekiedy już nawet na pozycje rosyjskie. No i na dodatek jest ona niecelna, jest ona takiej sobie jakości, przez co dochodzi do szybszego zużycia luf, a pamiętajmy, że Rosjanie mają teraz problem z lufami do swoich haubic. Z jednej strony muszą wyciągać coraz starsze tego typu wyposażenia ze swoich składów, więc pojawiają się nawet i haubice, które wyprodukowano w czasach jeszcze Stalina i do takich rzeczy dochodzi, albo są to modele pamiętające czasy stalinowskie, a z drugiej strony właśnie liczba tych nowocześniejszych modeli haubic po prostu spada i to nie zawsze powodem jest to, że Ukraińcy coś zniszczyli. Bywa tak, że po prostu się zużywają lufy do tychże haubic, albo wtedy trzeba czekać na wymianę, albo po prostu porzuca się taki sprzęt. No, przy czym teraz przy tej fazie wojny, no to o porzucaniu, no to raczej rzadko kiedy mamy mowę, prawda? Raczej do tego rzadziej dochodzi. Jeżeli już to bardziej porzuca się jakieś pojazdy, które brały udział w jakimś nieudanym ataku. Tutaj jeszcze jeden jest problem po stronie rosyjskiej, ale też i po ukraińskiej. Obie strony też ponoszą straty w sprzęcie pancernym, przy czym Rosjanie próbują sobie z tym poradzić poprzez większe zaangażowanie właśnie też pojazdów starszego typu. Czyli mamy do czynienia z downgrade'em rosyjskiego wyposażenia. U Ukraińców sytuacja jest troszeczkę inna. Ukraińcy starają się utrzymać dość dużą liczbę czołgów w linii. Mowa o nawet ponad 1000 czołgów. Brakuje im za to BWP-ów, kołowych transporterów opancerzonych. Z tym Ukraińcy mają jednak większy problem niż z czołgami. Przy czym tutaj Ukraińcy mają mimo wszystko większe perspektywy na to, aby otrzymać od Zachodu, jeżeli na przykład z pomocą z Kongresu pójdzie wszystko dobrze, to mają szansę na to, żeby kontynuować upgrade swojej armii, jeżeli chodzi o możliwości technologiczne. Także która ze stron ma przewagę? Obecnie jest to strona rosyjska, zdecydowanie. Problemy w Kongresie USA doprowadziły do sytuacji, kiedy przed Rosjanami otworzyło się pewne okienko możliwości. I Rosjanie teraz desperacko starają się to okienko wykorzystać. Stąd właśnie ataki na Awdijiwkę miały taki niezwykle krwawy charakter, no niezwykle bezwzględny dla własnego składu osobowego. Można nawet wręcz było powiedzieć, że to były ataki desperackie, jeżeli chodziło o to, jak szybko Rosjanie chcieli osiągnąć swoje cele, bez względu na koszty. I teraz, po zakończeniu bitwy o Awdijiwkę, Rosjanie będą dążyć do tego samego, najpierw moim zdaniem na odcinku zaporowskim, a potem na kolejnych. Przy czym moim zdaniem, kiedy już się uporają z wyrównaniem frontu na Zaporożu, a im tutaj bardzo będzie zależało i z powodów praktycznych,
i propagandowych, żeby wypchnąć Ukraińców z tego, co zdobyli w ubiegłym roku na Zaporożu, to potem wezmą się za przyczółek nad Dnieprem, czy raczej nad deltą Dniepru, czyli tutaj Krynki. mowa o Krynkach, dokładnie. I dopiero później się zajmą kolejnymi odcinkami, bo Kupiańsk idzie im gorzej. Pamiętajmy, że tam ciągle walki się toczą o zrównaną z ziemią Synkiwkę, której Rosjanie nie potrafią zdobyć. No i do tego też dochodzą jeszcze rejonu Łymana, gdzie jest rzeka Żerebeć, to tutaj będzie Rosjanom też prawdopodobnie ciężko obejść tą przeszkodę albo po prostu ją forsować. No i jeszcze zostaje rejon pod Bachmutem, czyli teraz walki toczą się tam pod Czasów Jarem, gdzie mamy do czynienia z pewnymi umocniami, które jednak prawdopodobnie zostały troszeczkę zapuszczone. One zostały wybudowane wiosną ubiegłego roku, ale prawdopodobnie ich stan jest obecnie nie do końca zadowalający, ale pytanie, zobaczymy, czy Ukraińcom uda się je utrzymać. Także w każdym razie na razie to Rosjanie mają przewagę nad stroną ukraińską, ale może się to zmienić za sprawą kilku czynników. Z jednej strony może być to właśnie to wsparcie, o którym wspominał prezydent Czech, a z drugiej strony mowa o tutaj Kongresie USA, czyli przeforsowaniu tego pakietu dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Co prawda ta pomoc z Ameryki się nie zmaterializuje od razu, ale ona zdecydowanie natychmiast podniesie ukraińskie morale i może doprowadzić do tego, że Ukraińcy będą chętniej chcieli utrzymywać nawet w ciężkich warunkach jakieś pozycje, bo będą wiedzieli, że za jakiś czas po prostu pojawi się amunicja z USA. A słuchaj, bo tutaj mamy też informację odnośnie tej czeskiej, że finalizacja prawdopodobnie nastąpi w marcu, ponieważ wszystko wskazuje, że to Rosjanie zapłacą za te pociski, czyli ponieważ się finalizuje to zabranie, znaczy zamrożonych konfiskata środków. Tych nie zamrożonych środków, ale wpływów z zamrożonych środków, tak? A, to jest około 5 rozumiem. miliardów. I Te tutaj procenty. właśnie padła już decyzja, że tych pieniędzy nie dostanie Ukraina, tylko firmy zbrojeniowe, no i tu chyba Czesi będą pierwsi w kolejce. No oczywiście też Niemcy będą, tak, jeżeli chodzi o te dostawy. A więc jest szansa, że ta amunicja faktycznie w marcu dotrze. No zobaczymy. Ponoć właśnie to jest amunicja spoza Europy. Tak się wskazuje, że takie kraje jak RPA, Korea Południowa, Japonia, nawet wymienia się też Turcją i Azerbejdżan. Tutaj na przykład Azerów się wskazuje jako posiadaczy amunicji kalibru 122 mm. No więc faktycznie może być tak jak mówisz, no ale dodatkowo też pamiętajmy, że kraje Unii Europejskiej produkujące chociażby amunicją kalibru 155 mm też mogą na tym zyskać. Tak. I z pewnością zyskają. Przejdziemy teraz do następnego pytania. Czy Rosja ma szansę osiągnąć swoje cele? To takie właśnie, jakie są cele Rosji, bo to chyba nikt nie wie, na pewno rosyjskie społeczeństwo nie wie, no ale powiedzmy takie cele jak zajęcie całego Donbasu i zmiana władzy na Ukrainie, tudzież, no bo teraz to, co Rosjanie, to co się pojawia po tej stronie rosyjskiej, to pojawiają się takie mapki, co Rosjanie w tym roku zdobędą i tym celem na 2024 jest według nich tak zwane wyzwolenie wszystkich obwodów, czyli mówi się tutaj o Zaporożu całym, o całym Donbasie, no i chyba coś, co wydaje się teraz zupełnie nierealne, czyli chersońskie całe, czyli cały obwód, żeby te obwody, no ponieważ one głosowały za przyjęciem do Rosji, no to oni teraz walczą, tak propaganda to przedstawia, tak, o włączenie ich w całości. Jak ty to oceniasz? Znaczy tutaj musimy pamiętać o tym, że Rosjanie w zależności od sytuacji na froncie zmieniają te cele, żeby po prostu nie wyjść na przegrywów.
I pamiętajmy, że na samym początku inwazji oni ogłaszali, że tam będą denazyfikować Ukrainę, będą tam robić te różne te swoje demilitaryzacje i tym podobne. I pamiętamy, że z tego nic nie wyszło, a niektórzy propagandyści wprost mówili, że ich celem jest w zasadzie eksterminacja Ukraińców jako narodu. No, oczywiście nie chodziło o to, że wymordują wszystkich co do jednego, tylko o to, że powiedzmy eksterminują całkowicie elity, a z pozostałych to zrobią taką po prostu tępą masę, która będzie im całkowicie służyć. Czyli tutaj widzimy takie podobne podejście, jak mieli na przykład Niemcy w trakcie II wojny światowej, prawda? Chociażby tak, no lub tak to, co w Czeczenii też, no bo tutaj też się porównuje także podobne. No żeby dokładnie. Wiesz, jakiś rząd zależny od nich, który tam będzie wykonywał wszystkie polecenia. Dokładnie, więc tutaj cele te takie strategiczne brzmiały tak, że po prostu albo oni Ukrainę anihilują, albo ją sobie podporządkują. O to mniej więcej chodziło. Potem wraz z kolejnymi klęskami trzeba było jakoś racjonalizować, uzasadniać to, dlaczego tak wyszło, czyli dlaczego poniesiono porażkę, wycofano się spod Kijowa. I w ramach tej racjonalizacji to mam wrażenie, że nawet niektórzy w Polsce komentatorzy jej ulegli. I mam wrażenie, że byli to głównie ci komentatorzy, którzy na początku twierdzili, że no Rosjanie tam sobie z tymi Ukraińcami poradzą. 3 dni Kijów albo maksymalnie kilka dni i będzie Kijów zdobyty, no i tym podobne. Także w każdym razie po stronie rosyjskiej mamy zdecydowanie do czynienia z próbą racjonalizowania i cele strategiczne czy nawet operacyjne, one są naprawdę dużo, dużo większe niż być może nawet teraz szczerze tam oficjalnie próbują to różne rosyjskie czynniki państwowe oświadczać. Różnie to tam u nich teraz bywa, ale jeżeli chodzi o coś takiego jak zajęcie całego Donbasu, obwodu zaporowskiego, czy nawet hersońskiego, to moim zdaniem są na razie tylko tak naprawdę cele taktyczne, ale przez powiedzmy tak, poziom trudności w realizacji tego celu, tego zamiaru, one mogą dla Rosjan urastać faktycznie teraz do rangi niemalże celu strategicznego. Czyli tak tego się to przedstawia, wiesz? o najwyższej randze właśnie. Choć tak naprawdę, patrząc na to czysto obiektywnie, to nic innego jak zaledwie cele taktyczne. Czy one będą możliwe do realizacji? Moim zdaniem wiele zależy właśnie przede wszystkim od tutaj tego, jak bardzo Europa, Unia Europejska udzieli wsparcia Ukrainie. Na drugim miejscu jest oczywiście USA, bo tutaj no, naprawdę wiele zależy od tego, jak bardzo uruchomi się Europa. A Europa zaczęła się uruchamiać właśnie dopiero wtedy, kiedy zdano sobie sprawę z tego, że zwycięstwo Donalda Trumpa jest realne i że może być ono niezwykle groźne dla nie tylko Ukrainy, ale też i dla państw europejskich. Także czy Rosja ma szansę osiągnąć swoje cele? No oczywiście, że ma. Ma. Okay. Zawsze jakieś szanse ma. Jest to prawdopodobne, ale no też równie prawdopodobne jest to, że po prostu w ciągu tego roku niewiele się zmieni. W każdym razie moim zdaniem... A jakbyś oceniał to prawdopodobieństwo, czyli taki scenariusz, który na dzisiaj oczywiście, bo za miesiąc jak Cię zaproszę, to może się wszystko pewne pozmieniać i wtedy troszeczkę inaczej. Natomiast na dzisiaj, jaki scenariusz, jaki trend tutaj byśmy szykowali na ten rok 2024? Jeżeli chodzi o zajęcie całego Donbasu to i obwodu zaporowskiego w całości, że będą okupowane, to moim zdaniem to jest mniej więcej jakieś maksymalnie 30%. Tak to na razie widzę. Jeżeli mowa o forsowaniu Dniepru, to ciężko mi to sobie na razie, jeżeli chodzi o możliwości Rosjan, wyobrazić. Tutaj bym bardziej stał jakieś 10, maksymalnie 15%, nie więcej. Okej. Dobrze, to przejdźmy do następnego pytania od naszego patrona. Jaki sposób zakończenia tego konfliktu byłby akceptowalny dla Ukrainy i Zachodu? Czy jest możliwy scenariusz według Ciebie pozytywnego zakończenia, które również Rosja mogłaby zaakceptować? No bo to trochę mamy takie rozbieżne, tak? Cały czas te stanowiska, a każdy konflikt kończy się jakimś rozejmem wcześniej czy później.
Tak, rozejmem pokojem. No jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, to moim zdaniem Ukrainę mógłby, jakby to powiedzieć, satysfakcjonować chociażby taki pokój albo rozejm, który by zakładał wyzwolenia południa Ukrainy, przy czym najlepiej jeszcze z Krymem. I o ile można powiedzieć, że część środowisk w Ameryce byłaby troszeczkę przerażona tym, że Ukraina Krym odzyskała, to myślę, że wbrew pozorom na Zachodzie bardzo wiele państw przyjęłoby to z pewną ulgą i radością i chyba najmocniej by się cieszyli w Londynie z tego. Zdecydowanie. Druga część mógłbyś pytania. to rozwinąć? Dlaczego w Londynie? Dlaczego w Londynie? Ponieważ Brytyjczycy mają nieporównywalnie bardziej racjonalne podejście do zagrożeń ze strony Rosji, choć oczywiście też powinniśmy zwrócić uwagę na to, że dość późno się budzili, ale kiedy już się obudzili, to widać było, że ich wsparcie jest bardzo sensowne i konkretne dla Ukrainy. Można powiedzieć, że wręcz też oni najmocniej tutaj wymuszali na Stanach Zjednoczonych udzielanie większego wsparcia Ukrainie. I tutaj mowa najpierw o tym, jak najpierw wysłano z polecenia premiera Johnsona, Borisa Johnsona, tą partię NLAW-ów, czyli tych ręcznych wyrzutni przeciwpancernych kierowanych, a potem właśnie Amerykanie zostali poniekąd zmuszeni do tego, żeby właśnie wysłać Ukrainie jeszcze więcej, żeby nie pozostać w tyle za Londynem. Tak samo właśnie Brytyjczycy jako pierwsi przekazali Ukrainie czołgi typu zachodniego, czyli Challengery 2, i to w końcu zmusiło i Waszyngton i Berlin do tego, żeby zgodzić się na wysłanie Ukrainie Abramsów i Leopardów. Dalej, to Brytyjczycy jako pierwsi przekazują Ukrainie rakiety manewrujące, które można odpalić z samolotu. Mowa o rakietach Storm Shadow. Zaraz za nimi idą Francuzi z swoją odmianą tego samego pocisku o nazwie Scalp. Także tutaj... Właśnie. I mam pytanie, przerwę Ci, bo ostatnio coś od 2-3 dni spadają rosyjskie myśliwce. Jaka jest Twoja teoria? I to nie na chyba samym froncie, tylko one spadają troszeczkę oddalone od tego frontu. Być może mamy do czynienia z zastosowaniem przez Ukraińców tak zwanych Frankensamów. Mowa tutaj o połączeniu, no, w tym wypadku moim zdaniem wyrzutni z systemów Patriot z radarami produkcji ukraińskiej lub modernizowanymi przez Ukraińców radarami postsowieckimi, na przykład tymi, które były dotychczas wykorzystywane w kompleksach S-300. I Amerykanie już jakiś czas temu sygnalizowali, że pracują nad łączeniem, kombinowaniem takich systemów postsowieckich lub ukraińskich właśnie z rakietami zachodnimi. I tutaj właśnie jedną z takich opcji jest właśnie Frankensam, tworzony w oparciu o elementy systemu Patriot. I ja przykładowo pod koniec ubiegłego roku stwierdziłem, że moim zdaniem nad obwodem chersońskim, wtedy tam się toczyły te walki o Krynki, Rosjanie okładali Krynki kabami, fabami, czyli tymi fabami, tymi bombami lotniczymi. To bardzo mocno Ukraińcom sprawiało problemy i to pomimo tego, że te bomby no nie były zbyt celne. Przepraszam, tutaj tylko zapiję troszeczkę. Także wtedy prawdopodobnie Ukraińcy po raz pierwszy wykorzystali właśnie taki Frankensam. I tutaj właśnie fajne jest to, że rakiety Patriot mają takie rakiety, które mają bardzo duży zasięg. Chyba tam bodajże ponad 160 km. 150 się tak... Dokładnie. Więc tutaj jeżeli chodzi o te rakiety, które mogą zwalczać cele tego typu jak samoloty czy rakiety manewrujące, to taki Frankensam w oparciu o
Patriota i wyrzutnie z Patriota i radar postsowiecki lub ukraiński, to powiedzmy to jest na tyle taka ciekawa i tańsza kombinacja, że można zaryzykować i troszeczkę bardziej zbliżyć taką wyrzutnię całą baterię do linii frontu i ją właśnie wykorzystać do tego, żeby trzymać rosyjskie lotnictwo na dystans. I wtedy w przypadku Krynek to podziałało i być może teraz mamy do czynienia z tym samym, czyli po prostu zdecydowano się na to, żeby wesprzeć żołnierzy na froncie. Dobrze, to teraz przejdźmy do następnego może już. Czy Ukraina ma szansę według Ciebie obronić się bez wsparcia USA, czyli zakładamy, że na przykład Twojego wsparcia nie ma, Trump wygrywa wybory, tudzież cały czas jest wsparcie tylko europejskie. Jak Ty to oceniasz? Będzie to bardzo ciężkie. Jest to w zasadzie możliwe, bo pamiętajmy, że nawet jeżeli Ukraina w pewnym momencie okaże się, że nie będzie miała wsparcia USA, to nie oznacza to, że nagle Rosjanie zyskają jakieś takie dodatkowe wsparcie, prawda? Rosjanom no i ta produkcja cały czas im spada, tak? To też tak, dokładnie. Przy samym tylko wsparciu Europy Ukraińcom będzie ciężko, nie oszukujmy się. Ale mimo wszystko zachowują oni mniejsze szanse, prawda, niż przy wsparciu USA, dużo mniejsze, ale jednak one im zostają. Jednak mają szansę na to, żeby wygrać konflikt, tylko przy czym no, tutaj wtedy spadnie możliwość tego, żeby na przykład odbić niektóre fragmenty terenu. Ja nawiasem mówiąc jestem sceptycznie nastawiony co do tego, czy uda się Ukraińcom bojowo odzyskać Donbas. Szczerze mówiąc, mocno w to wątpię. No, mieliśmy takie wypowiedzi też Budanowa, który też tak może nie powiedział tego wprost, tak, tylko mówił, że tym priorytetem jest korytarz, znaczy to południowe, Zaporoże, tak, i korytarz, i Krym oczywiście, natomiast Donbas będzie dokładnie to, co ty mówisz, taka identyczna wypowiedź, tak, że ja właśnie możliwe, ale bardzo trudne. Ja właśnie tak ponad rok temu w rozmowie z Podróżą bez paszportu, ja tam wskazywałem na to, że Krym będzie odbić Ukraińcom łatwiej niż Donbas. Donbas, który jest taką miejscami jedną wielką aglomeracją miejską, przy czym na dodatek tam Rosjanie zdążyli się już przez te lata okopać. Więc próba zdobycia Donbasu, jego odbijania będzie naprawdę niezwykle ciężkim zadaniem i mogłoby się okazać naprawdę masakrą. No i też dodajmy jeszcze jedną rzecz chyba, wiesz, czyli bliskość ta logistyczna, tak, i to zaopatrzenie. Tak, dokładnie. Tu mamy, no, Ukraińcy musieliby zaatakować na terytorium najlepiej rosyjskim, żeby tak dokładnie. Musiał przebiegać, a w przypadku Krymu on jest jednak taki, ma wąskie gardła, że tak to nazwijmy. Można go separować, także więc najpierw ta ukraińska ofensywa musiałaby się powieść, czyli marsz ku Morzu Azowskiemu. Druga sprawa, Ukraińcy mają zasoby do tego, żeby próbować mocno ograniczać dostawy zaopatrzenia i uzupełnień na Półwysep. No tutaj mogą chociażby wykorzystywać swoje drony morskie jako takie torpedy. Kolejna kwestia, kiedy na polu walki pojawią się już F-16, one mogą też zdominować powietrze i też zadawać straty takim właśnie dostawom. Pojawi się przy dojściu do Morza Azowskiego ogromna szansa na to, żeby zniszczyć most krymski i to tym, co Ukraińcy już mają w swoim arsenale. Także no, Rosjanom może być naprawdę ciężko utrzymać Krym. Pamiętajmy przy tym, że Krym niejednokrotnie padał ofiarą zdobywców, no już niejednokrotnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby już XIX wiek, to jak wojska sprzymierzone przeciwko Rosji w wojnie krymskiej dość łatwo desantowały się na Krymie i potem niewielkimi siłami obległy Sewastopol. No, z tego też właśnie epizodu tak naprawdę tej wojny została ona nazwana krymską. Potem mieliśmy jeszcze do czynienia epizody z rosyjskiej wojny domowej, prawda, gdzie bolszewicy w pewnym momencie dość zgrabnie
zdobyli Półwysep Krymski. W trakcie II wojny światowej Krym 2 razy pada ofiarą różnych zdobywców. Najpierw Niemców i Rumunów, potem wiemy, że Sowieci go odbijają. Także Krym może być nie tylko takim niezatapialnym lotniskowcem, ale też może być w odpowiednich warunkach zmieniony w pułapkę dla jego obrońców. Także ja tutaj naprawdę uważam, że Krym będzie łatwiej odbić, ale najpierw Ukraińcy muszą w tym celu dojść do Morza Azowskiego i wyzwolić resztę obwodu chersońskiego. I wtedy te rosyjskie siły, które są na Krymie, znajdą się naprawdę w bardzo nieciekawej sytuacji. Dobrze, a teraz przejdźmy, w sumie już część odpowiedziałeś na to pytanie, to jest następne od widza pytanie. Jak ewentualna pomoc USA w zakresie amunicji wpływa realnie na sytuację na froncie? Czy czasem nie jest tak, że większym czynnikiem działającym na korzyść Rosjan jest obecnie przewaga w sile żywej, jak i sprzętowej? Tutaj drony, BWP, czołgi, etc. Znaczy tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ta rosyjska przewaga liczebna może zostać w dużej mierze zniwelowana właśnie za sprawą dostępu do amunicji. Przy czym wystarczy, żeby Ukraińcy mieli tej amunicji wystarczająco dużo i żeby też ona była odpowiednia. Czyli mowa tutaj na przykład też o amunicji kasetowej, która się świetnie sprawdza w tym, aby rozbijać ataki rosyjskiej piechoty albo jakichś kolumn z pojazdami słabo opancerzonymi. No nie oszukujmy się, większość rosyjskich kołowych transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty ma bardzo słaby pancerz. Poza tym kolejna kwestia, downgrade armii rosyjskiej. Ta armia staje się coraz bardziej piesza i pieszą armię będzie łatwiej powstrzymywać. Piesza armia ma trochę, jakby to powiedzieć, inaczej zachowuje się w obronie, prawda, bo nie musi zbyt wiele manewrować. Tutaj manewruje wtedy tylko część oddziałów, ale jeżeli Rosjanie będą chcieli przeprowadzać działania głównie ofensywne, to obecny stan ich armii nie będzie za bardzo temu sprzyjać. Też nie zawsze. Gdyby Ukraińcy mieli dzisiaj pod dostępem amunicji, ja nie mówię, że musieliby mieć jej więcej niż nawet Rosjanie, tylko widać, że Ukraińcy sprawniej się po prostu bardziej gospodarnie zachowują z tą amunicją, to być może Awdijiwka broniłaby się dalej. Tylko że tam po prostu brakowało też tego wsparcia artyleryjskiego. Oczywiście też swoją rolę odgrywało to, że Rosjanie bardzo mocno okładali Awdijiwkę bombami lotniczymi, że to rosyjskie lotnictwo uzyskało w pewnym momencie naprawdę przewagę nad tym terenem walk. Ale w każdym razie te ataki rosyjskie i ta przewaga w sile żywej i nawet sprzętowej, ona może zostać po prostu łatwo rozpuszczona na polu walki pod wpływem właśnie uderzeń artyleryjskich. Także nie zawsze wystarczy mieć przewagę liczebną, tutaj trzeba mieć też po prostu odpowiednie zasoby, żeby tą przewagę odpowiednio wykorzystać. I tutaj myślę, że Ukraińcy mogliby z tą amunicją po prostu bardzo dużo zdziałać. Dlatego tutaj te zapowiedzi prezydenta Czech, tutaj są naprawdę bardzo dla Ukraińców krzepiące. Dobrze, następne pytanie. Słuchaj, wyobraźmy sobie, że ta pomoc jest, jeżeli chodzi o Zachód, zwiększenie produkcji, amunicji. Jak wyglądają perspektywy dla Ukrainy za 2 lata przy takich założeniach? Czy taktyka czekania będzie to właśnie taktyka czekania na wykrwawienie agresora, czy też inaczej? Znaczy w takim wypadku przy stałych dostawach dostatecznej liczby amunicji artyleryjskiej, przy pojawieniu się w końcu samolotów, czyli nie przyciąganiu tej sprawy przez Zachód, mowa tutaj o F-16. W czerwcu podobno, tak, minister litewski dzisiaj mówił. Niektórzy uważają, że F-y już są na Ukrainie. Tak, to Rosjanie, tak. Tak, najczęściej, najgłośniej Rosjanie o tym mówią, przy czym pamiętajmy, że na początku, jeżeli już te samoloty będą wykorzystywane, to prawdopodobnie do obrony powietrznej, chyba że jeżeli to faktycznie będzie lato,
czyli okres, kiedy Rosjanie nie skupiają się na próbie ochłodzenia, zamrożenia Ukrainy, no to prędzej należałoby się wtedy spodziewać, że Ukraińcy wykorzystają samoloty na froncie. Czyli po prostu, jeżeli się Ukraińcy skupią na działaniach obronnych, przy dużym wsparciu artyleryjskim i lotniczym, to moim zdaniem będą mieli szansę na ustabilizowanie linii frontu, nabranie sił, wykrwawienie Rosjan i po prostu przeczekanie w ten sposób, dotrwanie do momentu, kiedy sami będą mogli odzyskać inicjatywę i przejść do natarcia na wybranych przez siebie kierunkach. Przy czym no tutaj myślę, że nie będzie żadną tajemnicą to, jaki to będzie głównie kierunek. Przy czym tutaj ostatnia część pytania, czy taktyka czekania na wykrwawienie ma sens? Na początku Ukraińcom się wydawało, tak troszeczkę być może pod wpływem podszeptów wojskowych z Izraela, że jeżeli na 1000 mieszkańców Rosji będzie przypadać jeden rosyjski trup, czyli trzeba byłoby w domyśle uśmiercić ponad 140 tysięcy Rosjan w trakcie wojny, to wtedy do społeczeństwa rosyjskiego powinny dojść rozmiary tej klęski. To powinno w jakiś sposób Rosjan skłonić do tego, żeby dążyć do zakończenia wojny. Co się okazuje? Okazuje się, że pod wpływem propagandy albo też nawet i braku dostępu do informacji, obecne społeczeństwo rosyjskie okazało się niezwykle odporne na te straty. I tutaj właśnie widzimy ogromną siłę propagandy, dezinformacji albo po prostu braku dostępu do informacji. Nie, myślę, że można było nas zapytać, ja bym powiedział, że to dla Rosjan nie ma znaczenia, tak? Oni chcą przetrwać i to, ile osób ginie w Ukrainie, ma mniejsze znaczenie, większe znaczenie, jaka jest wysokość inflacji i po ile jest chleb i czy dostają renty i emerytury. Każdy patrzy, jak gdyby, tak, tu jest mój kawałek tej podłogi, a nie patrzy gdzieś indziej. A więc te straty musiałyby być naprawdę jakieś przeogromne, żeby to gdzieś wpływało na każdą rodzinę, tak? Czyli straty takie jak w wojnie ojczyźnianej, wtedy może i to też nie do końca. Ale przejdziemy też do następnego pytania, bo ono jest ciekawe, chyba na nie odpowiedziałeś. Czy widzisz szansę na wiosenną ofensywę Ukrainy? Nie. Najwcześniej, jeżeli już, to latem i też zresztą pytanie, czy latem tego roku Ukraińcy się na to zdecydują. Moim zdaniem przynajmniej w pierwszej połowie tego roku generałowie Syrski i Pawluk skupią się na obronie i budowaniu umocnień. Przejdźmy na zupełnie inny teraz kierunek i to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, ale może ty znasz. Powiemy o Naddniestrzu. Czy w Naddniestrzu są nadal wojska rosyjskie, a jeżeli tak, to jak wygląda logistyka takiego garnizonu w obecnej sytuacji? Jest tam niewielki kontyngent rosyjski, przy czym na chwilę obecną on nie stanowi dla Ukraińców wielkiego zagrożenia. Planowano go wykorzystać na początku inwazji, w momencie, kiedy Rosjanie dotarliby do obwodu odeskiego. I czy jest możliwa logistyka takiego garnizonu dzisiaj? No, byłaby możliwa, gdyby na przykład Rumunia i Mołdawia przepuszczały chociażby samoloty na teren Naddniestrza. Nic mi o tym nie wiadomo, więc prawdopodobnie ten garnizon jest utrzymywany po prostu z tego, co jest na miejscu, jeżeli chodzi o, powiedzmy, żywność. Jeżeli chodzi o amunicję, no to raczej tam nie są prowadzone jakieś wielkie manewry. Ale no poczekaj, bo amunicji też resursy się kończą, a więc... Tak, jeżeli chodzi o stan tych sił w Naddniestrzu, to ponoć one właśnie nie mają zbyt dużych możliwości ofensywnych, nie tylko przez wzgląd na liczebność, ale też i przez wzgląd na stan sprzętu, a są też takie tezy, które wskazują czy niektóre takie osoby, które stawiają tezę, że nawet i za bardzo tych zapasów amunicji oni tam za dużo nie mają, także dla nich jakakolwiek akcja dzisiaj, no może by to trochę Ukraińców poirytowało,
trochę by im krwi napsuło, ale dla rosyjskich sił na Naddniestrzu to byłoby samobójstwo. No i również samo istnienie Naddniestrza prawdopodobnie by się szybko skończyło, bo Ukraińcy mogliby to wykorzystać na przykład do tego, żeby sobie tutaj troszeczkę podnieść morale takim szybkim zwycięstwem. Pamiętajmy, że Naddniestrze nie jest zbyt duże. Tam Ukraińcy by się dużo nie natrudzili, jeżeli by chodziło o podbój tego terenu. Wystarczyłoby tylko tutaj jakaś prośba, zgoda ze strony władz Mołdawii i problem rozwiązany. I problem rozwiązany, dokładnie. Okej, ciekawe. Przejdziemy teraz do polityki wewnętrznej Ukrainy i pierwsze pytanie dotyczy wyborów, które są przełożone. Czy na Ukrainie podnosi się kwestię zorganizowania wyborów prezydenckich i do Rady Najwyższej? Jak jest do tego nastawione społeczeństwo, a jak obecna władza? No tutaj przede wszystkim widzimy, że obóz prezydencki coś kombinował, żeby przeprowadzić wybory prezydenckie, bo tutaj zależy im bardzo na tym, żeby przepchnąć drugą kadencję prezydenta Zełenskiego, póki on jeszcze cieszy się jakimś poparciem. A widać, że to poparcie topnieje. Topnieje przy tym nie tyle przez wzgląd na jakieś działania propagandowe Rosjan, bo wiemy, że ostatnio The Washington Post ujawnił, że Rosjanie prowadzili takie specoperacje w mediach społecznościowych, mające na celu kompromitowanie Zełenskiego, rządu czy wyższych władz wojskowych. Widzimy teraz, że na przykład mocno czepiono się generała Syrskiego i jak bardzo mocno Rosjanom zależy na tym, żeby go przedstawić jako rzeźnika. No i on tutaj można powiedzieć, że mocno im nabruździł, wydając rozkaz wycofania się z Awdijiwki, prawda? Bo zapobiegnięto tym samym tak naprawdę masakrze znajdujących się tam oddziałów. Ale tak, wracając... Złamano taki też mit, który chyba też w polskich niektórych mediach, znaczy w polskich przez niektórych tutaj ekspertów był podnoszony, że Syrski został powołany, żeby tą Awdijiwkę do końca bronić. A okazało się, że w sumie pierwszą decyzją, taką większą, no to ta decyzja jednak o wycofaniu, bo to nie było tak, że Rosjanie gdzieś, no mogli jeszcze się bronić, może tak powiedzmy, tak? No tutaj można powiedzieć, że Syrski właśnie wywinął numer, można powiedzieć, dla części polskiego Twittera, ale też i dla rosyjskich propagandystów, no ale również i dla krytyków na podwórku ukraińskim, bo pamiętajmy, że też bardzo mocno rozbuchano, starano się przerzucać na Syrskiego odpowiedzialność za wszelkie porażki. Ale wracając, jak to jest z tymi wyborami prezydenckimi? Na chwilę obecną jest to prawdopodobnie bardzo wątpliwe. Moim zdaniem wtedy podnoszono ten temat wyborów, kiedy obawiano się jeszcze, że jednym z kandydatów w nich mógłby być generał Załużny, prawda? Ale w momencie, kiedy pozbyto się Załużnego, to raczej moim zdaniem będą władze Ukrainy starały się odkładać na razie temat wyborów na jak najdłużej, do momentu, aż sympatia do Załużnego spadnie. Także no, wcześniej były takie plany, kombinowano, spekulowano w tej kwestii. Ja nawet napisałem kiedyś artykuł dla Defense24 na ten temat, dlaczego władze ukraińskie mogą chcieć przeprowadzić wybory i dlaczego to jest fatalny pomysł. I tam ja przedstawiałem właśnie te motywy. No to mowa tutaj przede wszystkim o tym, żeby przeprowadzić wybory wtedy, kiedy jeszcze Zełenski się cieszy jakąkolwiek popularnością. A pamiętajmy, że Ukraińcy mają go za co krytykować. Dalej, jeżeli mowa o Radzie Najwyższej, to tutaj faktycznie jest troszeczkę problem, ale przeprowadzenie wyborów, choć dobre byłoby odświeżenie Rady Najwyższej, być może nawet i niezbędne, to jednak w warunkach teraz wojennych to byłoby bardzo karkołomne zadanie. Pamiętajmy o tym, że Rosjanie mogliby przeprowadzać ataki rakietowe albo przy użyciu dronów szachet, tak, z nagraniami na lokale, na te kolejki, jakie by się ustawiały. To byłoby zbyt karkołomne i krytyka by spadła też na władzę. Tak, i też wyobraźmy sobie, jakby miały wyglądać te wybory też na froncie, jak żołnierze mieliby oddać głos. No tutaj to też byłoby karkołomne. I w społeczeństwie widać na razie brak zainteresowania wyborami, choć władze cywilne są krytykowane.
A władze to niekiedy lubią robić, ukraińskie, przynajmniej ta władza, lubi robić takie wrzutki informacyjne, żeby sprawdzić też, jakie będą reakcje społeczne. I oni nawet jeżeli początkowo zapowiadali, że coś zrobią, to potem pod wpływem emocji społecznych wycofują się z tych planów. To jest taka typowa metoda obecnych władz ukraińskich. A skoro jesteśmy przy tych problemach, to przejdźmy, czy Ukraina wprowadza w życie reformy antykorupcyjne i czy są one w tym momencie odłożone na po wojnie, jak ty to oceniasz? Czy zalecenie reform wysłane przez USA są brane pod uwagę, czy były nierealistyczne? Czy tutaj muszę powiedzieć, że ostatnio z powodu działań na froncie to mniej czasu poświęcałem na śledzenie tego zjawiska korupcji, ale osobom zainteresowanym bardzo mocno polecam wszelkie materiały dotyczące tej kwestii, które się pojawiają na Cenzornecie. To jest jeden z najlepszych informacyjnych portali ukraińskich. Ponadto jeszcze bardzo wiele celnych spostrzeżeń można na przykład znaleźć na kanale Bichus Info. Przypomnę, że grupę Bichusa niedawno właśnie śledziło SBU i działało prawdopodobnie z polecenia biura prezydenta. No to była ostatnio taka dość głośna afera, bo środowisko dziennikarza Bichusa właśnie bardzo mocno stara się śledzić wszelkie zjawiska korupcyjne. No i można powiedzieć, że oni tym sprawiają masę problemów obecnym władzom. Jeszcze Danyło Mokryk to jest kolejny ciekawy ukraiński dziennikarz zajmujący się problemami korupcyjnymi. On też bardzo mocno właśnie śledzi te rzeczy i też ma bardzo fajny taki program Mokryk News na YouTubie. Też gorąco polecam osobom, które znają język ukraiński. I no, tam jest naprawdę masa ciekawych informacji na ten temat. Czy Ukraina wprowadza w życie reformy antykorupcyjne? Tak w pełnym uproszczeniu mogę powiedzieć, że tak. Aczkolwiek nie wszystkie, a w niektórych przypadkach widzimy próby pewnego takiego delikatnego sabotażu przedstawicieli władz, no i przede wszystkim partii proprezydenckiej, Sługa Ludu. Tutaj można powiedzieć na przykład, podać taki przykład, przedłużenie na przykład życia tak zwanych poprawek Andrija Łozowego. One zostały wprowadzone już dawno, sam Łozowy nie jest politykiem Sługi Ludu, ale one po prostu w pewnych momentach mocno ułatwiały życie osobom podejrzewanym lub ściganym o korupcję. I dalej, czy zalecenia reform przesłane przez USA były brane pod uwagę, czy są one realistyczne? I tutaj jeszcze jest druga część, czy one były nierealistyczne i napisane na kolanie przez republikanów tylko po to, by zablokować pomoc dla Ukrainy? Znaczy powiedzmy tak, niektóre były całkiem sensowne, te propozycje, ale z drugiej strony republikanie mogli faktycznie je wykorzystywać jako, przynajmniej niektórzy, jako taką zasłonę dymną przed tym, żeby nie powiedzieć wprost, że no, oczekujemy klęski Ukrainy. No, na takiej zasadzie mowa, przy czym tutaj mowa głównie o grupie MAGA, przy czym takiej no, najbardziej radykalnym skrzydłu tej grupy, prawda? Ale no, myślę, że niektóre tutaj te kwestie są do realizacji, zwłaszcza, że ukraińskie środowiska antykorupcyjne no, wysławiały się bardzo pozytywnie o tych wymogach. Okej. To teraz przejdziemy do polityki już zagranicznej. Jeszcze wrócimy do niektórych pytań, natomiast na początek dużo mówiono w rosyjskiej, w ukraińskiej chyba prasie na temat gwarancji dla Ukrainy od Wielkiej Brytanii, potem od Francji, od Niemiec. Czy według Ciebie mogą być alternatywą, dopóki Ukraina nie przystąpi do NATO? I czy to nie jest coś takiego jak Budapesztańskie Memorandum 2? To może tak szybko. To nie można tego porównać do memorandum budapesztańskiego, bo pamiętamy, że tam Ukraina godziła się na rozbrojenie, czyli na oddanie wszelkiej broni atomowej. I tutaj w przypadku tych gwarancji wiele zależy od tego, do czego się zobowiązują Wielka Brytania, Francja i Niemcy
I tutaj Ukraińcy najbardziej liczą przede wszystkim na dostęp do uzbrojenia, na transfer technologii i być może też na wsparcie finansowe w momencie, kiedy powiedzmy Rosjanie postanowili, jakby to powiedzieć, wykorzystać okazję, zanim Ukraina znajdzie się w NATO. No tutaj ciężko mi jest mi powiedzieć na razie więcej na ten temat. Nie miałem na razie możliwości, okazji, żeby się bardziej wgłębić w te zagadnienia. Dobrze, przejdźmy do 13 punktu i pytania, jak wyglądają stosunki Ukrainy z krajami, które niedawno walczyły z Rosją lub postrzegają ją jako zagrożenie. No tutaj oczywiście Mołdawia, tak, Gruzja jest wymieniona, czy tam jest pomoc, czy tam jest chęć pomocy Ukrainie, żeby osłabić Rosję? Znaczy, powiedzmy tak, w przypadku Gruzji, to jeżeli mowa o znacznej części narodu, no to tam faktycznie proukraińskie nastroje są obecne, ale władze są zdecydowanie jednak prorosyjskie. W przypadku Mołdawii, to tutaj widzimy, że Mołdawianie boją się złego wyniku wojny, takiego, który by oznaczał na przykład porażkę Ukrainy, bo wiedzą, że oni będą kolejni. Przy czym, no, jeżeli chodzi o pomoc z ich strony, no tutaj też różnie bywa, bo na przykład kiedyś Ukraińcy oczekiwali, że Mołdawianie zgodzą się na ukraińską interwencję w Naddniestrzu, bo chcieli po prostu Ukraińcy za wszelką cenę pozbyć się tego nowotworu i przy okazji, żeby zobaczyć, co tam mają Rosjanie na składach amunicji. No pamiętajmy, że Ukraińcy wtedy amunicji potrzebowali, a zdobycie, wyzwolenie Naddniestrza od Rosjan, no to byłoby po prostu łatwe zadanie, bo tam tak naprawdę nie ma głębi operacyjnej. Ukraińcy mogliby to szybko zrobić. No i żadnego zaopatrzenia, tak, no to jest takie enklawa, tak? No tak, Rosjanie byliby po prostu przyciśnięci do ściany. Przepraszam. Tak, nie mając możliwości za bardzo manewru. Także no tutaj można powiedzieć tak, że te relacje są lepsze z Mołdawią, aczkolwiek Mołdawia też za dużo nie robi. Gruzja tymczasem mogłaby pomóc w różnych wymiarach. No, pamiętajmy, że chociażby przy dostarczaniu części do samolotów Su-25, bo oni je tam produkują, ale no nawiasem mówiąc, Gruzini robią niewiele, a na dodatek też są krajem, który pomaga w dostarczaniu różnych elementów do Rosji, przede wszystkim tutaj, tak, różne tam mikroprzewodników i tym podobne. Ale to się zmniejsza i o tym mówimy w naszych materiałach i odsyłam do wczorajszego materiału, tak, kiedy mówiliśmy o tych sankcjach wtórnych, których boją się kraje Azji Centralnej, również Gruzja. Widzimy te spadki transferów pieniężnych do tych krajów. No i kolejne po Turcji, Chinach, Uzbekistan, tak, mamy informacje z Kirgistanu, że to wszystko zaczyna powoli zmniejszać się, to na pewno nie zginie i to obchodzenie sankcji będzie przez te kraje, natomiast ta skala, i chyba o to chodzi Amerykanom, drastycznie się zmniejsza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dalszej części roku. A my sobie przejdziemy do pytania następnego, pytanie 14. Jak oceniasz obecną politykę zagraniczną Ukrainy? Czy są obszary, które powinni poprawić? Ukraińcy mieli dość dobrze zorganizowaną politykę na odcinku bliskowschodnim. Mieli dość niezłe relacje z wieloma państwami arabskimi, ale niestety to się popsuło w jednym momencie, osłabiło. Mowa tutaj o momencie, kiedy doszło do bodajże 7 października ubiegłego roku do walk palestyńsko-izraelskich i tutaj niestety bardzo mocno nabruździło ukraińskim dyplomatom z jednej strony to, co Izraelici robili, czyli mowa tutaj o, nawet jeżeli no tam powiedzmy tak faktycznie prawda stoi po ich stronie, że oni tam po prostu odpowiedzieli na bardzo brutalny atak, również wymierzony w cywilów, to jednak ich działania też no, takie, które no, doprowadzały do bardzo wielu ofiar wśród ludności cywilnej, tylko że tym razem palestyńskiej, no nie zostały przyjęte zbyt dobrze, prawda? I to jest eufemizm. Niektórzy zaczęli wręcz w Izraelitach upatrywać tą czarną
złą, negatywną stronę tego konfliktu, prawda? Jakby zapominając o tym, jaki był początek. Tak, no ale też jest wiele takich, że zostało to sprowokowane, tak, specjalnie, nie broniono. Może nie to, że sami siebie zaatakowali, ale że ta reakcja była spóźniona, tak, takie teorii spiskowych bardzo dużo, patrząc na te ofiary po stronie palestyńskiej, no, które już przewyższają wielokrotnie, tak, te ofiary po stronie izraelskiej. I tutaj niezbyt pomogło to, co robił prezydent Zełenski jesienią ubiegłego roku, bo on tutaj zdecydowanie stawał po stronie Izraela, nie wiadomo zresztą na co licząc, i on tak na dobrą sprawę przekreślił działalność bardzo wielu ukraińskich dyplomatów, którzy odwalili kawał dobrej roboty. Bo też pamiętajmy, że te takie tezy, że Ukraina ma słabą dyplomację, no one tak naprawdę są bzdurą. W dużej mierze za formowanie, moim zdaniem, takich poglądów to odpowiadali sympatycy i przedstawiciele poprzedniego polskiego rządu. I więcej w tym można było wyczuć takiego pewnego żalu, braku zrozumienia, dlaczego Ukraina ma samodzielną dyplomację, a nie jest po prostu wasalem, powiedzmy, nawet nie tyle Warszawy, co Żoliborza, prawda? Także tutaj panował pewien brak zrozumienia tego, no, jak to Ukraina ma jakąś samodzielną dyplomację. No ma. Także tutaj wracając, Ukraina miała dość niezłą sytuację na Bliskim Wschodzie, ale niestety ona została popsuta w dużej mierze przez samego prezydenta, no ale też i przez to, że tutaj Arabowie bardzo często tak asocjują Izrael jako sojusznika USA, a skoro USA też wspierało Ukrainę, no to tak to po prostu łączono w taki sposób niezbyt korzystny. Myślę, że dobrze by było, żeby Ukraina też mocniej działała na nieco dalszym odcinku, czyli Pakistan, Indie. Indie mogą być tutaj jednym z kolejnych dostawców amunicji kalibru 155 mm. Także moim zdaniem to jest naprawdę bardzo ważny obszar. Dobrze też, żeby Ukraińcy rozwijali działalność w Korei Południowej, Japonii, w niektórych krajach Afryki. No w Japonii mieliśmy konferencję wczoraj, tak. Co prawda Zełenski się nie pojawił, bo to był taki mały zgrzycik, ale 300 biznesmenów dyskutowano właśnie na temat odbudowy Ukrainy i tutaj współpracy. Widzimy, że Japonia w 2023, szczególnie w tej drugiej połowie, no zwiększyła i to bardzo mocno tą pomoc oraz te stosunki się polepszyły z Ukrainą, bo do tej pory się nie interesowali zupełnie chyba tym kierunkiem. Dokładnie, to taki, no właśnie to był obszar nieinteresujący. No i też można wspomnieć o ukraińskich działaniach na odcinku Ameryki Południowej, bo tutaj też oni się starają jakoś tutaj bardziej zainteresować chociaż część tych krajów samymi sobą, prawda? Czyli no, tematyką i ukraińską, i ogółem Europy Wschodniej. No, tak na to patrzę. Pytanie, czy w Europie uda się jeszcze coś więcej ugrać. Dobrze, to zakończyliśmy część dotyczącą polityki międzynarodowej. O polityce gospodarczej być może w następnym porozmawiamy odcinku, jeżeli zgodzisz się zaprosić. A teraz przejdziemy też do kilku pytań, być może trochę luźniejszych i trochę niezwiązanych z tymi wcześniejszymi tematami. A pierwsza to nie ja, to widz pyta się, czy zdarza się tobie przeklinać? Oczywiście. Można nawet podać przykład. Niejednokrotnie, jeżeli powiedzmy nogą zahacza, szczególnie małym palcem u nogi o powiedzmy nogę od stołu albo jakiś mebel, no to wiadomo, zaboli i siłą rzeczy się z człowieka wydobędzie pewien bluzg, prawda? Także niestety. Tak, ale na wizji nigdy nie byliśmy świadkami, bo tutaj Marek Meissner często bardzo kwieciście tutaj wzbogaca ten nasz język, nawet w lupie gospodarczej. Natomiast u ciebie się chyba nie zdarzyło. Być może dlatego to pytanie padło, tak podejrzewam. Następne pytanie dotyczy IPN-u, to też jest widza pytanie. Co sądzisz jako historyk, jak przeczytam w całości, nie zmieniając tego, o jegomościach i jegomościniach wypowiadających się w temacie likwidacji
PN-u. Znaczy o jegomościach i jegomościnach może nie będę się wypowiadać, ale uważam, że likwidacja IPN-u byłaby ogromnym błędem, aczkolwiek Instytut potrzebuje ogromnych zmian, wielkich zmian. Mowa tutaj na przykład o likwidacji biura lustracyjnego, bo po prostu jest ono już niepotrzebne. Osoby, które mogły być politykami, a powiedzmy w okresie PRL-u prowadziły jakąś taką, powiedzmy, niecną działalność, na przykład donosiły i tym podobne. No tak, już po prostu z powodu wieku one najczęściej już nie są aktywne politycznie. Kolejna kwestia, należy zlikwidować pion prokuratorski, to jest jedno wielkie nieporozumienie i widać, że po prostu ten pion niewiele zrobił, a pieniędzy na niego trochę poszło i myślę, że po jego likwidacji tych dwóch elementów IPN-u to i troszeczkę by pieniędzy jeszcze zostało na to, żeby na przykład bardziej wesprzeć działalność pozostałych biur i na przykład już można byłoby lepiej zapłacić bardzo wielu pracownikom niż po prostu ładować bez sensu pieniądze w tamte dwa pozostałe biura, a poza tym jeszcze przy likwidacji IPN-u trzeba byłoby się zastanowić, co zrobić z tymi ogromnymi materiałami archiwalnymi, które się znajdują w archiwach IPN-u, gdzie je przewieźć, gdzie je składować, trzeba byłoby je na nowo skatalogować, czyli przez pewien okres czasu one też byłyby tak naprawdę niedostępne dla historyków. Po co? Bez sensu. No, to wszystko, co mogę powiedzieć o IPN-ie, jako były pracownik tej instytucji. Tak, pytanie 17. Jak mocno zinfiltrowany jest nasz kraj przez agentów naszych wschodnich agresywnych sąsiadów? Chodzi chyba o Rosję. Widzowi, jak ty to oceniasz? Jaki jest to stopień? Znaczy, powiem szczerze, jakieś dane? Nie mam danych, ciężko jest mi też to ocenić, ale powiem szczerze, ja osobiście mam obawy co do tego, że Polska faktycznie może być przynajmniej w takim wymiarze podstawowym nieźle zinfiltrowana i naszym, moim zdaniem, problemem bardzo ogromnym jest to, że Rosjanie bardzo często działają poprzez czy to swoich otwartych sympatyków, a pamiętajmy, że za bycie sympatykiem nie można nikogo ścigać, skazać, prawda, wsadzić do aresztu. Kolejna kwestia jest też taka, że u nas, powiedzmy, łatwiej byłoby ścigać jakiegoś cudzoziemca, który działa na zlecenie obcych służb, ale kiedy Polak działa przeciwko własnemu krajowi, to tutaj się nagle pojawiają jakieś takie pewne problemy. Mam wrażenie, że nasze służby, ale również i politycy, którzy na te służby wpływają, to charakteryzują się pewnego rodzaju impotencją, jeżeli chodzi o zwalczanie naszej rodzimej targowicy. U nas w zasadzie, jakby to powiedzieć, brakuje takiej pewnej odwagi co do tego, żeby stwierdzić, że no niestety, ale nawet w przypadku rosyjskiej agresji pewna część, pewien ułamek polskiego społeczeństwa by po prostu zdradził. I nie trzeba tutaj żadnych, powiedzmy, mniejszości narodowych czy powiedzmy religijnych, tak jak to było w okresie, powiedzmy, potopu, czy mowa o 1939 roku. No nie, no tutaj problemem jest po prostu to, że pewna część Polaków, mniejszość to owszem, ale po prostu ona by chętnie sympatyzowała z taką Rosją czy Białorusią. No, jak to w końcu miało miejsce w latach 40., w drugiej połowie lat 40. Ubiegłego wieku. Przecież filarem, fundamentem byli po prostu zdrajcy narodowości polskiej, no nie oszukujmy się. Tak też było. Natomiast trzeba też zauważyć jedną rzecz, bo tu być może niektórzy twierdzą, że Rosja się Polską nie interesuje. Ja chciałbym tym osobom przypomnieć, ile razy w ostatnim wywiadzie z Carlsonem Putin wymienił Polskę. No niestety okazuje się, że jesteśmy według niego tym początkiem tego zła, które dotknęło Rosję. Wszystko, co złe przechodziło lub przychodziło z Polski. Była kilkadziesiąt, ktoś nawet to liczył, ile razy Polska była wymieniana w tym wywiadzie. A skoro tak jest,
I skoro on się interesuje Polską, no to służby zapewne również. Tak Dokładnie. Podsumował. Słuchajcie, 18 pytanie. Teraz przeskoczymy do Rosji. Pytanie, myślę, że trudne, ale zadajemy. Czemu akurat teraz zabito Nawalnego? Czy profilaktycznie lub był za tym ukryty motyw odnoszący się do jego fundacji walki z korupcją? Może coś znaleźli, został aresztowany dzień przed publikacją i tutaj była ta publikacja dotycząca, słuchaj, tekstu o majątku Putina. Czy śmierć oznacza eskalację Zachodem i czy nasilą się działania dywersyjne wewnątrz Rosji w ramach odzewu społecznego? Powiem szczerze, nie potrafię za bardzo odpowiedzieć na to pytanie. Czemu zabito akurat teraz Nawalnego? Albo jest to sygnał dla Zachodu, albo Putin dowiedział się być może, że któraś z frakcji na Kremlu planuje do czegoś wykorzystać Nawalnego, może jako zamiennika dla niego. Nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. Także niestety nie potrafię odpowiedzieć na te pytania. Tak, ja wielokrotnie mówiłem, że wszyscy zakładają, że to Putin, a tutaj jak to Rosja, niekoniecznie. On mógł zlecić to, bo te zyski przed wyborami są wątpliwe w tym momencie. No i przechodzimy, słuchaj, do 2 ostatnich pytań. Będziemy powoli kończyć, 1,5 godziny. Prawie jak sensacyjny, dobry film się ogląda i mam nadzieję, że widzowie również są tego zdania. Pytanie w stylu Baby Wanga, czy szybciej padnie Rosja, czy Putin? Jak ty oceniasz? Moim zdaniem Rosja przeżyje Putina. Okej, też się zgadzamy. I pytanie 20. Spaghetti czy lasagna, a może pizza? Spaghetti i pizza. Razem. O, jedno i drugie lubię. W sumie ja chyba spaghetti, jeżeli miałbym wybierać, tak na pierwszym miejscu, ale ja jestem obżartucha, więc tutaj zresztą widać. Ty raczej bardziej zdrowy tryb życia prowadzisz, tak przynajmniej z postury wnioskuję. I ja ze swej strony bardzo dziękuję, Marku, że chciałeś z nami spędzić te 1,5 godziny. Dziękuję widzowie za poświęcony czas. Zapraszamy jutro na codzienny ekonomiczny przegląd. Zapraszamy do śledzenia profilu Marka na Twitterze, na mediach społecznościowych. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dzięki. Ja również pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam jeszcze raz. Cześć. Cześć.